Dzień dobry kochani, z tej strony Farmer6812 i zapraszam na moją Toskanię. Ostatnio żeśmy chcąc nie chcąc musieli posiać owiec na wszystkich polach, bo niestety coś mi się obzdurało, a te siewniki, które miałem wypożyczone, nie chciały siać nic innego, tylko owiec. No i stąd mamy tylko owiec i trochę materiału, który nam tu został. Co nam tu zostało? Nawóz i to są nasiona, czy też nawóz? Też nawóz jakiś taki dziwnie mały. I co to jest? 3 razy nawóz? 617, 1000 i 97. No wygląda jak 3 razy nawóz. Okej. My nie mamy żadnych narzędzi póki co. Oprócz tego no w zasadzie to jest pielnik, zdaje się. Fastownik kategoria, no. Tak, to jest pielnik i oprócz Dalbo. Plus mamy Big Baga i to, plus maszyna, która jest problematyczna. Nie wiem, czy ja tam o, tutaj. No wiadomo, że tamtą dużą przyczepę to nie podłączę do tego. Wóz przeładunkowy. Jak tą przyczepę sprzedam, to ile pieniążków za nią dostanę? Nie ma przyczep? Really? Ciekawe. Zobaczcie. A to jako wóz przeładunkowy jest policzone. 96 000. Może to i racja, że trzeba to sprzedać, bo musiałbym wtedy kupić jakiś ciągnik. Albo nie w tą stronę poleciałem. Ciągnik albo jakiś adapter, żeby to podłączyć i pociągnąć to traktorem, ale to będzie ciężko manewrowalne, wydaje mi się. Na tą chwilę to nie będzie chyba opłacalne. Ja myślę, że trzeba to faktycznie sprzedać i uwolnić te pieniądzory, tym bardziej, że mamy ratę, to na jedną ratę kredytu nam starczy. Tutaj kolega mi że tak powiem, czacie słusznie zasugerował, żeby to sprzedać, ale nie to, tylko tą przyczepę. Tak, sprzedamy ten pojazd. Dobra, co my dalej mamy do roboty? Słuchajcie, popatrzmy wszędzie. Lizard Dragon. Na razie nic nie ma do roboty. Kury. Kury. Kury mogą być głodne. Ale jeszcze mają dużo pokarmu, to dadzą radę. Ile tutaj w ogóle jest? 30 kur. No to niech się niosą. Nie mamy rzeźnika, do których można ich oddać. Też je oddać, to niech się niosą. To jest jakaś taczka, ale to jest, jak się okazuje, dekoracja. Jeszcze zerknijmy na nasz park maszynowy. Nie jest zbyt bogaty, bo tu było drewno. Właśnie, kiedy my to drewno będziemy teraz... jeszcze nie pamiętam, co tutaj. Aha, to mogę znowu to kupić. Kupić na ten w leasingu i sprzedać za 90. To jest, uważam, super interes. Ale póki co na razie nie będziemy tak grali. Mamy tylko kury. Zleceń na razie nie realizujemy.
Moglibyśmy to odchwaścić albo zrobić zasiew, tak? Ale mamy również teraz kwiecień i ja w kwietniu nie mam za dużo do roboty. Zerknijmy na te pola. One są w tej chwili zasiane i nic tu lepiej być nie może. Zerknijmy, czy coś trzeba odchwaścić. Tutaj chwasty 1, 2 na pewno nie, 52 i 59 nie. Ja myślę, że 1, 2 to jeszcze nie tak naprawdę, bo owiec faza wzrostu 1. O, ale coś tu było. Chwast? Tak, chwast rosnący, chwastownik. Tu już chwastownik jest potrzebny, a chwastów nie widać. Poczekamy do następnego miesiąca, żeby jakieś chwasty się może pojawiły. No i wybulimy tą naszą kwotę, jaką mamy wybulić. No i tyle. Pożyjemy, zobaczymy co dalej. Bo sprzedaż z drugiej strony desek to będziemy realizowali w lipcu, tak? Drewno opałowe na razie sobie zatrzymaliśmy. Jajka jeszcze nie ma co sprzedawać. Pszenica no też na razie zatrzymaliśmy. Puste beczki po winie w listopadzie. Ale to sprzedamy razem z deskami, prawdę powiedziawszy. No rzepak jak rzepak. Reszta to tutaj nie ma o czym rozmawiać. Czyli co? Tepniemy się chyba do kwietnia. A jak w ogóle nasze finanse wyglądają? Bo ja już nie pamiętam tutaj. Prowadzę te dwie serie i mi się wszystko myla. No i w finansach wyszliśmy trochę na prostą, bo mieliśmy chyba większy minus. Teraz mamy tylko minus 3200. Co nam na końcu da odsetek? Ciekaw jestem ile. Mhm, 70 000. No dobra, no to idziemy w kimę i patrzymy co dalej nastąpi. Może prześpijmy się do godziny 8:30. No to jesteśmy w maju. Tradycyjne zacznie od finansów. Zobaczmy ile to nam wyharatało kasy. Analogicznie 70 000 z haczykiem. Już na start. Nie mamy sprzedanych żadnych produktów, ponieważ tartaku już nic nie sprzedajemy. Ale możemy za to zobaczyć, jakie są ceny tych desek, bo może jednak warto je już wywieźć. Bo beczki to w każdej chwili można wywieźć, ale deski już się wspinają na szczyt. Mamy 3900. Byśmy dostali 260 versus 265 versus, no duża jest różnica, 30, 20 parę tysięcy. To warto jednak poczekać, bo te 20 parę tysięcy to są ze dwa kontrakty tak normalnie, które będę wykonywał. I od tych kontraktów byśmy zaczęli, ale nie ma żadnych kontraktów tak na razie. Jestem zmartwiony, bo chwasty, tak jak spodziewałem się, mam na polu 1 i 2 i na pewno będę robił chwastownikiem, a tak mógłbym sobie w tym czasie również jakiś kontrakt zrobić. No dobra, nie, to nie łachy, bez. Jedziemy z chwastownikiem. To jest druga faza wzrostu. Mam nadzieję, że tym traktorem nie narobię szkód. No come on. No, w końcu zapalił.
brudny strasznie, nie wiem gdzie ja tutaj mam gdzieś... Czy ja tutaj mam gdzieś myjkę? Chyba mam. Na pewno mam przenośny warsztat, a czy mam myjkę? Wydaje mi się, że to jednak jest za głośno, słuchajcie. Strasznie mi huczy w tych słuchawkach. Czułość kamery, sterowanie, dźwięk. Może zróbmy głośność pojazdu. I zobaczymy, co to tutaj zmieni. Może ciut ciszej. Spróbujmy tak stąd wyjechać. Będzie lepiej widać i zobaczmy od razu, czy mamy gdzie co umyć. Czy ja mam tu gdzieś myjkę? Chyba nie mam. A, myjkę mam, już wiem gdzie. Myjkę mam przecież przy tym. No, Boże kochany. W sklepie. Dobra, GPS. Może być. OK. Rozłóż. Na drzewie tego nie rozkładam? Nie. Pytanie też, czy nie niszczę plonów? Wydaje się, że też nie. No to opuśćmy i do roboty. OK. No to będzie dosyć szybka praca, bo to ma fajny zasięg. A pole jest naprawdę niezbyt wielkie. Ten chwastownik, słuchajcie, to jest jedyna opcja w tej grze, naprawdę. Już tu pewnie powtarzałem się, ale ja tutaj innego chwastownika nie widzę. No właśnie. Innego chwastownika nie widzę, bo po prostu, no, to jest pielnik i on te chwasty kasuje. Bo wydawać ciągle pieniądze na te herbicydy to jest słabe. A pielnik takie nieduże chwasty jeszcze w pierwszej, drugiej, nie wiem, może nawet w trzeciej fazie jeszcze daje radę. Nie musimy herbicydu, spryskiwacza, tych tysięcy czujników do tego spryskiwacza nie zatrudniać. No i wydaje mi się też, że rolnictwo precyzyjne to chyba lepiej będzie ceniło. Brak takiego dziwnego urządzenia jak spryskiwacz i herbicyd, nie? Dobra, zrobimy ten kurs na dół i zobaczymy, czy może przybyło jakieś zlecenie. Nie za długie, to byśmy je, tak jak mówię, zrealizowali. Ale zobaczcie, jak ta gra przyspieszyła w momencie, kiedy nie mam lasu. Wycinka tego lasu to jest naprawdę kawał mordęgi. A tutaj to tak szybkościowo to raczej idzie. No szkoda tylko, żałuję, że nie posiałem tego owsa za pierwszym razem na wszystkich polach. Tak w rezultacie posiałem go wszędzie. Tylko różnica teraz taka, że w różnych miesiącach będę musiał wypożyczać kombajn, żeby go zbierać. No ale to trudno, jakoś damy radę. Kto bogatemu zabroni. Dobra, zobaczmy jeszcze raz na kontrakty. Jest pielenie, ale to może nie. Nie, może nie. Czy ja już wszędzie byłem? Chyba też nie. Tu jest jeszcze jeden na pewno. A być może... No tak.
A być może nawet 2. No nie wykręcę tutaj. Nie, no wykręcę. Nie muszę się z powrotem zwijać. No nie, to będzie ostatni przejazd i potem jeszcze dookoła pole trzeba przejechać i powinno być już git. No to możemy nawet z tego miejsca zacząć, to nie przeszkadza. Ta mapka jest kapitalna. Gram, uważam, w dwie najlepsze mapki. Ta jest bardzo piękna, jeśli chodzi o grafikę krajobrazową. Na tej się tak człowiek czuje naprawdę jak prawdziwy Toskańczyk. A druga fajna mapka pod kątem wszelakich, jak to się nazywa, wszelakich pomysłów, udogodnień. To jest Hofbergman, łańcuchów produkcyjnych, aktywności rolniczej, tak? Naprawdę, sprzętu, no to co teraz za chwilkę Wam zaprezentuję na kolejnych odcinkach Hofbergman, to jest coś pięknego, uważam. I to są fajne sprzęty, można nimi grać też na innych mapach, nie tylko na Hofbergman. Na tych modach uważam, że są rewelacyjne. Chociaż takie nieintuicyjne, jak się okazuje, nie wszystko można z wszystkim połączyć, no ale generalnie jest ok. Generalnie jest kapitalnie, jak to śpiewał kiedyś jeden z panów śpiewaków. No dobra, to pojechali. Skoro tak nam się dobrze pieli, to ta trawa, którą teraz wjeżdżam jedną prawą stroną, powinna też się trochę spielić. Jakiś powinien być jakaś różnica, nie? No i zagapiłem się na ten mały ten kółeczko i na minimapę. No dobra, to tutaj mamy chyba już wszystko. Zerknijmy. No myślę, że całkiem dobrze wysprzątaliśmy tutaj środek, ale tych parę chwastów jak zostanie, to zawsze to jakiś będzie rodzynek. Zawsze to jakieś nienaturalne będzie, w sensie nie takie komputerowe, aż nienaturalne w życiu, tak? Bo nigdy tych chwastów na 100% się, myślę, nie wypleni. Więc musi ich trochę zostać. Dobra, spróbujmy to opuścić, trochę mało realistycznie pojedziemy, no ale pojedziemy i tym razem, żeby było śmieszniej, pojedziemy od zewnętrznej po krawędzi. Pokasujemy co się da. No tutaj z górki to traktor sam zjeżdża. Praktycznie nie muszę dodawać gazu. Nawet powinienem go trochę wstrzymywać, żeby dokładniej te zakręty zrobić. Tak, tu pod górkę nie jest zabawnie. No tu ciężko jest wjechać, ale na szczęście nie mamy jakiegoś też ciężkiej maszyny, nie wieziemy z tyłu, tylko chwastownik, więc nie ma takiego dużego problemu. Ok, myślę, że to byłoby tak gdzieś tu. A nie, tu są jeszcze chwasty.
A myślałem, że tutaj rozpoczynałem, ale to jednak nie bardzo, tylko tu gdzieś musiałem rozpocząć, zaraz po wjechaniu. Ok. To teraz spróbujmy cofnąć do... Zaraz tam się rozkładać. Do następnej linii. Następna linia by wypadała chyba tutaj, z tego wniosek. No, tak by wypadała, że powinienem jechać po tym pomarańczy, ale ta pomarańcza jest zbyt blisko czego innego, więc nie będziemy tak jechać. I tu jeszcze wrócimy. O, pojedziemy po tej pomarańczy. No dobra. To w dół maszyneria. Zobaczmy jeszcze jak tam kontrakty. To w tym miesiącu też nie będzie kontraktów, więc 70 000 nam się znowu odejmie za maj. Niestety. Ok, suniemy. Trochę za bardzo na lewo mnie nosi, muszę chyba zmienić. O właśnie, muszę zmienić chyba ten punkt of view, punkt widzenia na widok z kabiny. Otóż to. No i tutaj parę mi tych chwastów zostało. Nie wiem, czy ja je będę jeszcze raz sięgał. Zobaczymy. Nawet z takiego widoku z kabiny to te chwasty są lepiej widoczne. Ktoś tutaj odrobił nieźle lekcję i trochę te chwasty uwidocznił. Ja myślę, że następnym razem, jak będę ustawiał sobie linię GPS-a, to zrobię je odrobinę gęstsze. Czyli nie będzie 12,4, tylko na przykład 12. To będzie mi łatwiej tutaj jednak robić, bo to muszę jechać bardzo dokładnie, a jak te linie sobie narysuję trochę gęściej, to zawsze te 40-80 cm będę miał w takim małym zapasie, a to przy tej rozpiętości 12 metrów, to tam raptem robi może 10%, może 7%. To nie jest problem, jak na 10 przejazdów zrobię jeden dodatkowy. Tym bardziej ten chwastownik 25 na godzinę to cud miód malina normalnie. No dobra. Co dalej będziemy robić? Na razie czekamy na przepływ gotówki. A potem, no cóż, no pewnie wszyscy się domyślają, nie po to tutaj produkowaliśmy drewno opałowe, żeby nie wziąć piekarni, nie? Żeśmy makaron już robili, nawet jakieś pieniądze na nim były, nie mogę powiedzieć, więc tragedii nie było. Dobra, teraz pytanie, którędy ja mam pojechać? Następna linia jest tu. No pani Sarenko, pani zmyka. No i następna linia jest tu.
No i większościowo żeśmy tutaj te chwasty już myślę załatwili na cacy. No jeszcze tutaj jest ostatnia linia. Możemy jeszcze zerknąć, czy gdzieś te chwasty nam się w oku nie rzucą, w oczy. Tak jadąc zupełnie już pod górę. Już do zaparkowania de facto. Te pojedyncze chwasty, jeśli jakieś jeszcze będą, to trudno. Nikt nie jest idealny. Ja myślę, że tak na polu też idealnie wszystkich chwastów się narzędziami nie zrobi. Zobaczmy, jak to wyszło. No, ale wyszło nie najgorzej. Tutaj w zasadzie prawie, że nie mam żadnych chwastów, nie licząc tego, co tam niedosiane. Tutaj na środku, więc chwastownik zwijamy. Nie ma żadnych zleceń, jest tylko pielenie cały czas za takie marne pieniądze, więc nie. Czy chwastownik się złożył? Się nie złożył. Pielnik właściwie. Pielnik się nie złożył. Dobra. Wracamy na gospodarstwo. Już jest, mamy go do pionu. Widzę w lusterku wstecznym. Tutaj powinna gdzieś być myjka. Może nie przed drzwiami wejściowymi, tak jak postawiłem skrzynkę. Ale gdzieś tu powinna być ta myjka, żeby można było sobie... Brr, szalony konie, tu się nic nie zmieści. Nie taki najazd. Bardziej w prawo. Ok. No i spróbujemy sobie cofnąć. Na kamerę cofania. Na okienko wsteczne. Okienko wsteczne zawsze bezpieczne. Takie rymy częstochowskie. No myślę, że możemy to zastopować. Dobra. Słuchajcie, winny wam jeszcze jedną rzecz. Otóż na tej mapie są znajdźki. Ja tych znajdziek jeszcze nie wykorzystywałem, ale myślę, że mogę je wykorzystać. Więc pozwólcie, że pierwszą znajdźkę wam pokażę, jaka jest na tej mapie, którą... Wszystkie znajdźki pewnie na innym kanale ktoś prezentuje, a ja wam pokażę tą, która tutaj powinna być. Chyba że już ją pokazywałem, już nie pamiętam. Spadłem. Myślałem, że uda mi się pochodzić po tym Dalbo, żeby wejść na... O właśnie, jednak nie. Dobra, to może innym razem wam znajdźki pokażę. Na tą chwilkę jakoś byśmy się wyswobodzili z tego traktora. I zobaczmy do kurnika. Kura są, ale żarełka już coraz mniej. Więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby im jednak nasypać więcej. Z tych jajek nie wiem, no weźmiemy je ze sobą po prostu. Znowu trzeba się liczyć, że 70 000 zniknie, więc zostanie mi 50. Pytanie, czy coś jeszcze muszę robić, zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Dobra, rozpocznij. 500 litrów. Te taczki tutaj są całkiem spore, więc bardzo fajne. I mają fajną prędkość 10 na godzinę. Bardzo fajna ta taczka jest. Tak naprawdę to z taczkami się nie biega, no ale... ale tutaj można zrobić wszystko. Dobra, w zasadzie mógłbym te Selected Area wyłączyć. W ustawieniach ogólnych to jest, zdaje się. Tak właśnie. Dobra, pszenica trochę wyszła, trochę zostanie w tacce. To na razie nic z tym nie robimy.
Tu nam owiec cudnie rośnie. Zobaczmy jeszcze w takim razie, co to tutaj się zadziewa. Cena środowiskowa 59. No, dlaczego taka mała? Taka mała, bo tutaj to pole nie jest najlepiej zrobione. 42, ale może się poprawi kiedyś. A tutaj, aha, to jest plon. Myślałem, że pH. pH to było tu. No takie mech bym powiedział, aż za dużo tego wapna w tym miejscu. No okej. Zobaczmy jeszcze wyprzedaży, a nuż coś na coś się skusimy. No nie mamy, czego to nie mamy. Co to jest? Mulcher. Nie mamy żadnego kombajnu, ale to jest za drogo. A to? Tak, to jest do trzciny cukrowej, więc też nie. No więc słuchajcie, no kolejny z tego wniosek będzie kolejny dzień, gdzie będziemy go chcieli przespać. Bo nie mamy za dużo do roboty w tej chwili. Mhm. Nie mamy nic do roboty. Zerknijmy jeszcze na mapę. Ale nie mamy, tak? Tutaj zleceń też niespecjalnie ciekawych nie ma. Trawy nie zbieramy. No więc słuchajcie, musi przelecieć kolejny miesiąc. I jeszcze tylko sprzedaż nie popatrzyłem. Bo może warto? Nie, nie warto. Tak jak sprawdzałem, tutaj jest różnica, tak? Jednak sprawdzałem. Teraz sobie przypominam. Okej, to jednak śpimy. Do czerwca zobaczymy. Bo czerwiec, lipiec to już takie miesiące, że można by było się zastanowić i coś sprzedać. Bo ta różnica nie powinna być duża. Zaraz od tego zaczniemy, żeby zobaczyć ile te deski. I chyba ruszymy z tą sprzedażą tych desek. Tak myślę. Zastanawiam się jeszcze, czy do tego Dragona nie dokupić przyczepy. Tak, no dalsze 70 tysięcy mi znikło. To można tutaj zaobserwować w finansach. No troszkę mniej, coś tam się spłaciło z tego wniosek. Deski już mają wartość 273. No to już tutaj. A ciekawe, bo on tu pokazuje 4,22. A jaka jest faktyczna cena desek w tej chwili i gdzie? No 4,22, bo jest tylko jeden. No jednak wypada do lipca poczekać tymi deskami. No nie da się ukryć. Do lipca poczekać z deskami. Zleceń jak zwykle, jak na lekarstwo. No trzeba będzie kredyt dobrać z tego wniosek, bo znowu w tym miesiącu nie mamy nic do roboty. Ze sprzedażą czekamy. A to już jest gotowe do zbioru? What? Jak to jest możliwe? Czy się mylę? Czy to nie jest gotowe do zbioru? Czekajcie. Gotowe do zbioru. No nie gotowe, no nareszcie, dobra. Już się przestraszyłem, jakim sposobem to jest gotowe do zbioru. No przeca. Ile tutaj mamy w ogóle? Mamy 6 z 8, tak? To jeszcze nie gotowe do zbioru. Pytanie, czy ja tu powinienem nawozić? Wydaje mi się, że już nie. No, wydaje mi się, że to dobrze już wygląda. Tu wygląda gorzej. Pytanie, czy drugi raz tutaj azot rzucić, ale zerknijmy jeszcze.
Mogę to odwiedzić, czy nie mogę? Musiałbym mieć chude koła, żeby tutaj coś rzucić. I jeszcze jeden traktor, którego nie mam. Tu jest Kubotka, o, jest Kronik. O, Kronik fajny. Za 20 000. Owijanie folią, puste, standardowa siatka. Owijaniu folią to możemy robić, rozumiem, chyba kiszonkę od razu. No, wydaje mi się, że ten kron za 20 000, słuchajcie, to jest jak za darmo. Światła niekoniecznie. Szerokie opony mogą być. Owijanie folią. To do kiszonki. To by było pod kątem przyszłych prac, że tak powiem. Moglibyśmy coś belować na przykład. Weźmy szerokie opony, owijanie, standardowa siatka. No ok. I ja bym wziął, bo taki kronik, ile on kosztuje? 190 XC plus. Zobaczmy, w jakiej cenie on jest. 190 XC plus. Nie, bo ten jest okrągły. Gdzie są okrągłe? 190 XC plus to jest 70 000, a ja go mogę dostać za 20, nie? No bo takim lizardem to 10 na godzinę to tak słabo jechać. Ten jest Andersen drogi. Aha, bo to nawet nie jest. No tak, to nawet nie jest do tego zwykle, co ja używam. Czyli do trawy, czy też siana. Tu jest belka. Ale on nie robi kiszonki. Ciekawe, czy ta folia, jak jest, to robi kiszonkę wtedy. Czy też nie? Hmm. No i słuchajcie. Aha, tu jest owijanie folią. No czekajcie, a ten kun też ma owijanie folią, a taki najtańszy? No też. I ciekawe, czy z tego kiszonka nie wychodzi. Jak to jeździ? 17 na godzinę, kosztuje 61 Goveil. A tutaj na wyprzedaży. No ja myślę, że wezmę tego krona z wyprzedaży za 20 tysiaków, tak na poczet przyszłych prac. Ulokujemy pieniążki. Bo się może przydać ta maszyna. Na razie weźmy ze standardową siatką. I sfinansujemy to na roczek. Albo na 6 miesięcy nawet. Ok. Co to tu za jakieś owce słychać? Ciekawe, nie widać, a słychać. No dobra, ale na pewno musimy wziąć się teraz za... Jaki to miesiąc? To jest miesiąc czerwiec. Na pewno musimy się wziąć za pożyczkę, bo to ta pożyczka będzie nam niezbędna, finanse. I musimy mieć 72 000, to zróbmy tak, żeby było 80.
Dobra, 80, 82. Zadłużenie nam rośnie, ale może się zdążymy coś trochę odkuć na tym owsie, zobaczymy. I cóż nam zostało? No nic nam innego nie zostało, jak kontynuować naszą walkę. Prasę mamy, a inny park maszynowy to mamy ciężarówkę. A co się dzieje w sadzie jabłkowym? Poczekajcie, bo nie wiem, czy czegoś nie przegapiłem w tym sadzie. Zapomniałem o nim zupełnie. Jest na drugim końcu mapy. Czy on sobie czegoś życzy, ten sad jabłkowy? Zobaczmy. Faza wzrostu. Aktywni pracownicy. Jest na azot OK. pH OK i azot OK. No wygląda wszystko cacy. O, zapłać za badanie gleby? Czyżbym tej gleby miał niebadaną? No nie, musiałem mieć badane. O, tylko co? Co się stało, że się, mówiąc kolokwialnie, popsuło? Zobaczmy, jak te jabłka są, w jakiej fazie. Czy my tu już je możemy zbierać? Jeszcze nie, ale skoczmy tu. No. Ładna niska trawa, jabłonki są. No, wszystko wygląda w porządku. Czy ja potrzebuję tutaj drugiego oprysku? To nie wiem. Czy ja potrzebuję drugiego oprysku? Jakiegoś pH? Nie, wydaje mi się, że wszystko jest ok. Nic nie muszę z tymi jabłkami robić. Będziemy czekali po prostu na zbiory. Czyli nic mi innego znowu nie zostało, jak zerknąć kontrakty. Kontraktów nie ma. Kury nakarmić. Brak miejsca, karmione były. No dobrze, no to cóż, Najświętsza Panienka, czy też ktokolwiek tu siedzi, może nam pomoże. I, że tak powiem, śpimy. I będzie lipiec. A w lipcu to jednak zaczniemy sprzedaż, nie? Więc spróbujmy obudzić się może o 9, żeby wszystko było otwarte. Możeśmy na długo nie zasnęli, ale to nic, od teraz. No dobra, to jesteśmy z powrotem. Myślę, że żeśmy znowu kolejną kasę za pojazdy oddali, tym razem 72. Nie wiem, kiedy się skończy taka wielka spłata tych pojazdów. Pożyjemy, zobaczymy. Zobaczymy w takim układzie, czy to już będziemy sprzedawać deski. Już będziemy sprzedawać deski, bo ta cena, nie wiem, już jest tylko 10 tysięcy różnicy. Ja nie wiem, czy ona na tyle urośnie, żeby tutaj długo czekać, dużo więcej czekać na to. Więc tylko zobaczmy jeszcze, kiedy żniwa. A co to było? Plon. No nie ma tutaj jakiegoś fajnego planowania. Na razie nie było, może tak. Gotowe do zbioru. 1, 3 na pewno nie. 42 już wygląda, że tak. A 59? Co ja tu posiałem? Pszenicę. 7 pszenica to za miesiąc będzie gotowa. Słuchajcie, pszenica za miesiąc.
Pszenica za miesiąc, owies to już gotowe do zbioru. No tylko taki, że tak powiem, to pole nie ma jakiejś wybitnej zdolności do planowania. Mimo tego, że to wszystko mamy doskonale. Dobra. Słuchajcie, moi kochani, no to teraz się zaczyna najlepsze w lipcu, nie? Pierwsze primo to musimy owijarka. Tu jest fajna przyczepa. Sprzedałem tamtą, to co? To może by tak taką kupić, nie? 47 metrów sześciennych. Tylko pytanie, co to tutaj pociągnie? Taką dużą przyczepę. Chyba tylko traktor. Ale to nie jest zły pomysł, żeby tą przyczepę sobie zakupić. Na przykład na szerokich oponach. No. Co myślicie? Mamy tam co prawda wóz przeładunkowy. Tylko on nie jest chyba taki wygodny w użytkowaniu, bo on będzie miał tą rurę wystawioną. Nie wiem jak. Mieści 33. Nie sprzedawaj go. Chciałem go zobaczyć tylko. Nie można wsiąść do pojazdu. Ale możemy za to zrobić taki teleport. O właśnie. Jak ona się tutaj rozłoży, ta rura. Myślę, że muszę pod to podłączyć traktor, żeby to zobaczyć. Zobaczmy jeszcze zlecenia. Traktor akurat by się przydało umyć, więc to nie jest sianokosy. Pytanie, czy poradzi sobie z tymi sianokosami sztuczna inteligencja, bo jak nie, to bym chyba nie chciał po tym polu napylać. To jest trudne pytanie. Dobra, skoczmy do ciągnika. Jak te kury wszystko to już zjadły? No mają jeszcze 621, więc nie jest źle. Wsiądźmy do ciągnika. Ten ciągnik jako jedyny mamy, więc musimy go nadużywać albo używać. Dobrze, i wypadałoby go też naprawić, nie? Także jak on sobie tutaj stanie, to my go zaraz szybciutko teleportujemy, żeby tak daleko nie jechać. Hop, zresetuj. Tak, i on będzie w sklepie. I to jest OK. To poza tym owsem to nic nie zbieramy w tym momencie, ale żeby zebrać owiec, to potrzebujemy pieniążki na wypożyczenie czegoś, tak? Więc podjedziemy na dzień dobry do Mejki. Wypożyczenie jakiegoś kombajnu, nie? W takim sensie czegoś. Najpierw gościa umyjemy, bo ja już przez te szyby to tak niewiele widzę. No i pięknie. No, pięknie umyty. No teraz byśmy podjechali pod warsztat.
myślę, żebyśmy zrobili naprawy wszelakie. Ile pamiętam, to tu było. Lizard niekoniecznie. New Holland oczywiście, że napraw. Modyfikuj na razie chyba nie. A co tu można dać z modyfikacji? Nie można dać Izarię przypadkiem? Nie, nie ma Izarii. No dobra, nie szkodzi. W każdym razie jest naprawione. Paliwo to ogarniemy innym razem. Zobaczmy, jak się rozkłada, bo ja nie pamiętam. Jak się rozkłada ten... ta przyczepa przeładunkowa. No. Nie popsuj nam Dragona. Ten Dragon taki malutki się wydaje. Jakie tu mamy opcje? Otwórz pokrywę. No cudownie. Można otworzyć. Rozłóż rurę, to tradycyjne O. W którą stronę to sypię? To sypię na lewo. Gdzieś tak pod dużym takim tym. No to może być ciekawa opcja, żeby gdzieś coś przewieźć. No spróbujmy. Słuchajcie, spróbujmy pierwszy raz wykorzystać ten wóz przeładunkowy. No zobaczcie, jakie to ma parametry w kontekście tego Dragonika. No ten Dragonik to się wydaje być zabawką przy tym zestawie, naprawdę. No, zabawkowy sprzęt. Dobra, pojedziemy do nas na pole. Jeszcze zobaczymy, jak ten zestaw tutaj się będzie sprawował w tych wszystkich zakrętach, zanim prosta. No, myślę, że za duży tutaj najazd zrobiłem. Spokojnie bym się zmieścił na drodze. No dobra, toczymy się. To zróbmy taki widoczek. Będziemy się toczyli z takiego widoczku. No, po prostu przecudnego. Naprawdę, ta mapka jest bardzo ładna. Żeby nie powiedzieć piękna. Tylko tak, my zaparkujemy właśnie, bo już tak jadę nie po kolei. Zaparkujemy zaraz nasz traktor z przyczepą w okolicy pola, a musimy najpierw wrócić i sprzedać te wszystkie deski. Nie wiem, gdzie ta sprzedaż tych desek, zaraz będziemy się rozglądali. Praktycznie nie mamy już żadnych platform, nie licząc Dragona. Pytanie, czy ja Dragona muszę przerobić na to, żeby zapakował te palety, czy on z tymi burtami też je zapakuje? Tego nie wiem. A warto by było się dowiedzieć. Nie, to jeszcze nie tu. Tutaj też wszystko jest gotowe do zbioru. Tu powinny być kontrakty już gotowe chyba na zbiory. Tak mi się wydaje. Także teoretycznie jakby pozbieram u siebie to na owiec, to mógłbym tutaj pojechać z jakimś kontraktem. Tak sądzę, bezproblemowo. Dobra, podjedziemy tam do tego skrzyżowania tych pól leśnych dróżek. Tam jest trochę więcej miejsca, więc zaparkujemy ten zestaw.
Choć teoretycznie tutaj z boku też mógłbym zaparkować, no ale... O właśnie, tutaj jest ciut więcej tego miejsca, więc zaparkujemy. Też rowu jeszcze nie widzę. O, jest jednak mały rów. Aj, to tak wpadłem trochę głupkowato, ale to nic. Myślę, że jak tu zaparkuję, to wszyscy sobie jakoś poradzą z przejazdem, albo nie poradzą. Może faktycznie trzeba do tego rowu wjechać trochę. Może zróbmy to z takiego widoku, to będę widział w ogóle, jak ja wyglądam. No dobra, jest tutaj trochę miejsca, zostawiłam na przejazd na wprost. Jakoś da radę mi ją ominąć. Dobra, wróćmy do tego sprzętu. I po prostu pojedźmy sprzedać te deski, tylko gdzie się te deski sprzedaje? Deski Regional Consortium. Aha. Tartaka Lana mam jeszcze w leasingu? O. Ciekawe. Jeszcze zapomniałem zerknąć, gdzie to jest. No, ale to jest tutaj. No to deski będę przez całą mapę szarpał. Odwiedź. Już nie mam... Aha, mam leasing. Mam leasing, tylko elementów metalowych nie mam. I nie mogę produkować beczek i tego nie sprawdziłem. To ile tutaj potrzebujemy na te beczki tych elementów, co? Jednak wyszły te wszystkie elementy. To potrzebujemy tak, na 3 drewna, 1 element, tak? Tak jak mamy 30 000, to potrzebujemy, no wygląda na to, że 10 000 tych elementów metalowych. 10 000 elementów metalowych. Elementy metalowe, to bym potrzebował takich 10, a ja nawet tyle kasy nie mam. Dobra, to na razie weźmy ile mamy kasy, czyli 7. Ok. Pytanie, czy one wszystkie mi się zapakują na samochód? No to tyle, ile wejdzie, to tyle wejdzie. Nie będziemy płakać z tego tytułu, że nic więcej nie wejdzie. No już tak mało pieniędzy to już dawno tutaj nie miałem, ale mam nadzieję, że się zaraz wzbogacę. No dobra, to jedziemy. Ja myślę, że my na tym odcinku chyba zaczniemy sprzedaż, ale ja nie wiem, czy na tym odcinku dokończymy. No zobaczymy. Dobra, widzimy się na miejscu w Tartaku. No to my są w Tartaku, żeśmy ładnie dojechali. A teraz gdzieś muszę to rozładować i zabrać deski. Gdzie ten rozładunek był? Gdzieś tutaj. Tak, gdzieś tutaj.
Jak tam nasze punkty? Mamy teraz, tak, mamy elementy metalowe i produkcja znowu ruszyła. Dobra, no to teraz bierzemy deski. No i tutaj trochę pojeździmy sobie, bo tych desek niestety, ale będzie całkiem sporo. Czyli powinniśmy dostać według modów 277 tysięcy. A jeszcze 300 powinno być więcej. No ale trudno, już jakoś to przeżyjemy. 277 tysięcy, ładuj właśnie. Tylko mamy 8 tysięcy desek. A tych desek mamy... O Jezu, ile to będzie kursów? 8 tysięcy desek. To za jednym zamachem pakuję. To będzie 10 kursów. No, albo 8 w zasadzie. 8 razy 8 jest 64, no 9 kursów. No można i tak. Dobra, jedziemy do konsorcjum, robimy pierwszą sprzedaż. No to mamy tutaj. Pytanie, gdzie ja to mogę oddać. Wydaje mi się, że tutaj na tej rampie muszę to tutaj oddać. Widzę nic, a w lusterku? No w lusterku widzę rampę, no to próbujmy. Zobaczmy, czy te lusterka dobrze pokazują. No nie najgorzej. No i nic. Jest, idą. No dobra. Zakładam, że wszystko poszło. Mamy 33 tysiaki. No i to była pierwsza sprzedaż. Słuchajcie, i ja tak jeszcze muszę 8 razy przynajmniej pojechać. Ale też chciałem zerknąć sobie na... No tę przyczepę to nie. Niestety jakiś kombajn muszę załatwić i zobaczyć, jakie są... Że najpierw jakie są tutaj sianokosy. Nie chciałbym, opryski, zbieranie kamieni. Oj, bardzo daleko będę musiał jechać tym sprzętem, żeby te kamienie zebrać. To też nie chcę. W takim razie zerknijmy jeszcze na kombajny, co my byśmy mogli wypożyczyć w jakichś rozsądnych pieniądzach. Zacznijmy może od headerów. Jakie to są headery tutaj? 6 metrów. No, ale mamy pieniądze relatywnie nieduże. Ten klas też ma 6 metrów już za podwójne pieniądze. 7 metrów. Czekajcie, a z tych kombajnów na końcu to mamy tak, New Hollanda 32, który ma 4-metrowy header, ale kosztuje relatywnie niedużo. Mamy jeszcze tutaj Maseja z headerem 6-metrowym. O,
Tylko długo będę jeździł, co prawda, ale też nieduże pieniądze kosztuje kombajn. I ten klas 21 i ma 3 metry i 4 metry. To nie. Ten jest jeszcze starszy, to pewnie jeszcze gorzej to wygląda. Nie, tak samo właściwie. Czy to jest taki sam kombajn? Matador Giant. Gigant, nie Giant. No biję się z myślami. No dobra, wypożyczenie tego kosztuje ile? 2400. Do tego kombajn poprosiłbym. Tego New Hollanda. 2400 wypożycz. Ojej. To 16. Prawie 17 tysięcy. Jeszcze pewnie wózek mi będzie potrzebny. 17 tysięcy. Ten to wyjdzie bardzo tanio. Ale się więcej najeżdżę, bo ten ma headerek. Ten ma headerek 6-metrowy. A ten klas miał 8-metrowy chyba. Czyli ciut więcej się najeżdżę. Słuchajcie, jeśli chodzi o kombajn, to się zastanowimy jeszcze, jaki wypożyczyć. No na pewno jakiegoś trzeba będzie wypożyczyć. Może wróćmy do headerów. I tu mamy tak, 6, 6, 2, 7, 6. Ten jest ciekawy, a do czego to jest? O, do tego Maseya Fergusona. No. Nie za 13, to i tak już dużo. 13 tysiaków, no, to już dużo jest. Tak. 6 metrów. O, 6 metrów do tego za 45. No, ciekawe. No, McDonald to do tych drogich kombajnów mogę zaczepić. A ten? Tego największego, że tak powiem, New Hollanda. Ten też. To są drogie headery. A który to fend z tym działa? Ten tutaj. 7,6. 7,6. Też ten tutaj. No powiem, nie ma lekko. Sześciometrowy.
6-metrowy daje mi kombajn za stówkę w wypożyczeniu. No to trochę się nim nacharujemy. No chyba, że jeszcze znajdę inny kombajn do tych zbiorów, słuchajcie. Bo niestety na wyprzedażach nie ma żadnego fajnego kombajnu. Ale ja myślę, że my najpierw i tak zaczniemy od sprzedaży desek. Więc pojeździmy trochę z tymi deskami jeszcze. Może do kompletu tylko wypożyczymy jakąś przyczepę. A chociaż tutaj tak się cofa, że przyczepą może być trudno tutaj cofnąć. Samochodem jeszcze i przyczepą. Ale to pomyślimy w następnym odcinku, słuchajcie. Na pewno musimy posprzedawać trochę rzeczy i zacząć dzierżawić, tak? Także na tą chwilę, słuchajcie, to będzie tyle. Był pierwszy kurs, na którym żeśmy zarobili jakieś fajne pieniążki. Tak dokładnie, żeśmy zarobili 32,5 tysiąca, mogę śmiało powiedzieć. 32,5 tysiąca. Szkoda tylko, że ten mod, który robi jeszcze leasing, nie pokazuje tego zestawienia. Chyba, że to jest tutaj widoczne, ile co jest wyleasingowanego, nie? Przykładowo tutaj ten ciągnik i teraz pytanie, ile jeszcze go będę leasingował. Tak naprawdę mogę go tylko sprzedać, jak kliknę Enter. I nic więcej w sumie. Mogę wsiąść do pojazdu. Teraz wysiąść i teraz będę widział. Płatność miesięczna 3000, no ale jeszcze... Aha, 2 do zapłaty jeszcze zostały. Jeszcze 2 do zapłaty. Całkowita płatność też 2 do zapłaty. No to za 2 miesiące będę miał już mniejsze. A to się spłaciło? Tak, to się spłaciło. Chyba. Będę miał mniejsze raty. A zobaczmy ciągnik, jak to wygląda. Czy on się już spłacił? Płatność miesięczna. O Jezu, jeszcze 14 miesięcy, on 9000 kosi. No, a to aż 15 miesięcy. Ale tylko 1400 kosztuje. Co my tu jeszcze mamy? Zobaczmy jak ten Dragon. No jeszcze 19 miesięcy, ale też 2000, to nie ma tragedii. Wydaje mi się, że ten sprzęt, który tu mam za drzewem, o właśnie, nie był zbyt tani. 3000 i zostało jeszcze 16 miesięcy. No, żeby go trzeba było oddać. No, zobaczymy. Bo tym nabieranie drewna to takie jest problematyczne w sumie, mam być szczery. No, a reszta tego sprzętu jest w sumie ok. Ale za pieniądze z niego można by było... No i tutaj nie ma lasu, nikt nie posadził. Ja wyciąłem, nikt nie posadził. Za pieniądze z niego można by było coś innego kupić, jakiś fajny sprzęcior. No nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy w następnym odcinku. Słuchajcie, na tą chwilę to wszystko. A ile on ma kucy? Bo może go szkoda trochę. 170. No coś może zrobić jeszcze na farmie. Niby jest traktorek i niby ma też prędkość jakąś taką w miarę przyzwoitą. Dobrze, to jeszcze raz dziękuję bardzo. Słuchajcie, do zobaczenia następnym razem. Zapraszam do oglądania. Trzymajcie się, zdrówko dla Was. Cześć.